Witam moi drodzy serdecznie u mnie w kuchni i dzisiaj postanowiłam przygotować takie proste, najprostsze ciasto bez nawet użycia miksera pod owocem. Moje owoce dzisiaj to boróweczki, byłam w sklepie, kupiłam borówki, takie nawet ładne, duże, jakieś 250 gram tych borówek do 300, a tutaj mam 500 gram, zapłaciłam 13,99, to wam powiem cenę u nas otworzonym tym nowym sklepie Stokrotka, czyli 14 zł można powiedzieć za pół kilo borówek. Oczywiście nie muszą być to borówki, możecie dać maliny, możecie dać inne owoce. Ja akurat będę robić z borówkami lub poza sezonem, mogą być nawet i w sezonie mrożone. Także już wam mówię, co będziemy potrzebować. Ja sobie składniki naszykowałam. Czyli mamy tak, mąka pszenna, u mnie 450, opcjonalnie 500, już wam mówię, 3,5 szklanki mąki, takie szklanki po 250, zwykłe, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 całe jajka, 1,5 szklanki maślanki bądź mleka, opcjonalnie, jak nie macie już. Ja wzięłam jednak maślankę, bo byłam w sklepie. Niepełna szklanka oleju i szklanka cukru. U mnie wiadomo, taki jak to się mówi, artystyczny nieład, bo jest sezon przetwórczy, także tutaj mam w tle przetwory, dzisiaj kolejne, ale ciasto jak się chce, to też się robi, a tutaj stoją słoiki, więc tutaj się nic nie dzieje. Czyli tak robimy. W pierwszej kolejności wbijam sobie tu jajka, wsypuję cukier, troszkę roztrzepię te jajka z cukrem przy pomocy trzepaczki, bez użycia miksera, jak mówiłam, to ciasto. Potem doleję sobie, moi drodzy, olej, 1,5 szklanki, 1,5 szklanki maślanki i stopniowo będę wsypywała tą mąkę z proszkiem do pieczenia i wszystko to łączę. Blaszkę już sobie przygotowałam, oczywiście wyłożona papierem i będę wykładać to ciasto i połowę pewnie tych owoców. Borówek nie będę ani mąki ziemniaczanej, ani nic nie dodawać do nich. Także owoców to jak kto lubi, tyle daje. W przepisie jest takie 250, góra 300 gram. Także tak, jajka wbijam, cukier daję, roztrzepuję, wlewam olej, wlewam maślankę i stopniowo mąkę wszystko mieszam i wlewam do blaszki, będziemy wykładać borówki. A w sumie wam pokażę. Jajka z cukrem już mam roztrzepane. Dolewamy sobie olej. Do tego na chwilę odmierzę również ten maślankę. 1,5 szklanki maślanki. Też sobie mieszamy. Jak widzicie, przy pomocy trzepaczki, nie wyciągałam miksera, czyli nawet dla osób, które nie posiadają miksera, takie ciasto. A teraz nie ma czasu, powiem wam, długo stać, bo z masami się tam, wiecie, pierdzielić, bo jest gorąco. Takie najprostsze ciasto jest najlepsze. Dobra, zaraz biorę maślankę, wlewam i daję mąkę. No i już mam, moi drodzy, ciasto gotowe. Ciasto jest dosyć gęste, zobaczcie. I go już wykładam do blaszki. Mam tu pomocnika, będzie mi pomagał wykładać borówki, ale powiem wam, bardzo duże te boróweczki, bardzo słodkie, fajne. Także wykładam to ciasto. Jeszcze raz pomachaj. Też. Niżej, nie widać rączki. Też. Dzień dobry. Dzień dobry. No. Robimy ciasto. Dobra, widzimy się zaraz. Ciasto mamy już, moi drodzy, wyłożone. Odpaliłam piekarnik, niech się nagrzewa, niby w 180 stopniach, około 45 minut ma się piec.
Mamy już te boróweczki, zobaczymy ile nam pójdzie. I układamy teraz po wierzchu. Pomocnik będzie układał po wierzchu mniej więcej, żeby było wszędzie jednakowo. O. Jak to fajnie mieć pomocną rękę. I zobaczymy ile nam tutaj wejdzie. Potem jeszcze sobie po upieczeniu posypiemy ewentualnie cukrem, pudrem. Nie trzeba nic dosładzać, bo są właśnie boróweczki słodkie. Równie dobrze można teraz robić sobie z malinami, ale do malin to pewnie albo kisiel trzeba dodać, albo mąkę ziemniaczaną wymieszać, bo maliny mają bardzo dużo soku. Albo po prostu można połączyć trochę borówek, trochę malin i też wyjdzie, myślę, fajnie. Jakieś jeżyny, macie jeszcze wiśnie, można z wiśniami robić. No dobra, to my sobie tutaj tak wykładamy, bo to troszeczkę potrwa. Piekarnik się za ten czas nagrzeje i pokażę potem, jak to będzie wyglądać po wyłożeniu wszystkich boróweczek. No i mamy, zobaczcie, już wyłożyliśmy te boróweczki. Myślę, że jakieś 300 gram nam poszło, zostało. Jeszcze moje dzieciaki też lubią sobie tak zjeść owoce. Na surowo w sumie ja też. Kilka sobie podjadłam. To co zostało, to sobie zjemy po prostu. I już piekarnik się nagrzał. Więc ja już wstawiam ciasto do piekarnika. No cóż, widzimy się po upieczeniu. I przygotuję sobie cukier puder, bo ja robię swój własny. Mielę sobie po prostu w młynku do kawy. I posypiemy sobie cukrem pudrem. Zobaczymy, czy będzie się piekło w 180 stopniach te 40 czy 45 minut. Na razie dam 40. Ewentualnie jeszcze będę dopiekać oczywiście do suchego patyczka. Powiem wam, że troszeczkę się zachłodziło, wczoraj popadało i przed południem i po południu, także troszeczkę już idzie jakoś, jak to się mówi, sapnąć w tej kuchni, bo tu ciągle jakaś robota, wiadomo, bez obiadu to też nie da rady. Także kochani, widzimy się po upieczeniu. Więc tak, moi drodzy, już wam mówię, ciasto jednak dopiekałam, bo dam 40 minut w 180 stopniach i okazało się, że było za mało, czyli w sumie piekło się u mnie w 180 stopniach, powiem wam, 55 minut na środkowej półce, bo dałam 10 minut i potem jeszcze 5 minut, także 55 minut w 180 stopniach u mnie się to ciasto piekło, więc trzeba pamiętać, że każdy piekarnik piecze inaczej, bo było po prostu nawet tutaj białe, nic się nie zarumieniło. Oczywiście sprawdziłam patyczkiem, czy ciasto się do patyczka nie lepi. Fajnie te borówki zostały na wierzchu i zaraz sobie posypię cukrem pudrem i niech sobie stoi i po prostu stygnie, a wieczorem będziemy próbować. No i tak, zobaczcie, wygląda ciasto po zdjęciu rantu. Ono już całkiem ostygło, no i teraz pora go spróbować właśnie. Posypane cukrem pudrem, nawet dosyć fajne, wysokie, także je zaraz sobie kroję, zobaczymy jak będzie smakowało. Już wam pokazuję, jak wygląda po ukrojeniu. Prezentuje się w ten sposób, fajne, żółciutkie, widać fajnie wyrosło, boróweczki się utrzymały na wierzchu ciasta, dwa takie mniejsze kawałeczki, pozostałe ciasto sobie tutaj stoi, za chwilę powędruje do lodówki, jeszcze chłopcy przyjdą sobie, wezmą po kawałku, a ja już próbuję i wam mówię pod względem słodkości i jak w ogóle smakuje, ale widać, że fajne, mięciutkie. Pycha. Jak zwykle, jak to się mówi, z pełnym dziobem, no ale cóż. Także widzicie, ciasto proste w zrobieniu, a można dać każde praktycznie owoce. No to chyba na tyle. Pa, pa.